Panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj widzimy się w codzienniku filmowym. Oczywiście, że tak. Jak zawsze, mamy dzisiaj 3 tematy. 3 tematy są jak najbardziej poważną sprawą. Pomówimy dzisiaj o kilku rzeczach. To znaczy, po pierwsze, Dwayne Johnson gwiazdorzy i budżet filmu świątecznego dla platformy Amazon rośnie. 300, nie, 250 milionów taki będzie budżet, bo okazuje się, że rzeczywiście on gwiazdorzy. Karla Gugino jako Vivien Leigh wystąpi w filmie biograficznym o właśnie znanej aktorce, a także mamy zdjęcia nowego ksenomorfa, więc rzeczywiście te 3 rzeczy są bardzo ważne i o tym sobie rzeczywiście pomówimy. Więc nie przedłużamy i zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od Dwayna Johnsona, a jakżeby nie inaczej. Jest to artykuł The Wrap, przetłumaczony oczywiście przez Filmweb. Dwayne Johnson, 250 milionów za film świąteczny, bo Dwayne Johnson gwiazdożył. No, zobaczymy o co chodzi. Dwayne Johnson zbudował swoją legendę najciężej pracującego aktora w branży. Zniesmaczeni członkowie ekip filmowych opowiadali o tym, że The Rock nie tracił czasu, więc nie opuszczał planu, by skorzystać z toalety, lecz oddawał mocz do butelki w przerwie między ujęciami. Zdarza się. Jednak portal The Wrap opisuje zupełnie inne zachowanie Dwayna Johnsona. Artykuł The Wrap dotyczy filmu Red One. Jest to świąteczna komedia akcji powstająca dla Amazonu MGM Studios, więc jak się łatwo domyśleć, premiera będzie na Prime. Jego gwiazdą jest właśnie Dwayne Johnson, a na planie partnerowali mu m.in. Chris Evans, znany jako Kapitan Ameryka, i J. K. Simmons, no więc chociażby J. Jonah Jameson ze Spidermana. Red One to historia akcji ratunkowej zorganizowanej po tym, jak święty Mikołaj zostaje porwany. Misję powierzono oficerowi specjalnej jednostki ELF, Extremely Large and Formidable, oraz doświadczonemu łowcy nagród, mając oczywiście to na celu, że nie ma wiele czasu. Muszą odbić świętego Mikołaja przed gwiazdką, bo inaczej święta zostaną zniszczone. Trudno mówić, zdarza się. Film powstaje z udziałem stałych współpracowników Johnsona, scenarzysty Chrisa Morgana i reżysera Jake'a Kasdana. Dylogia Jumanji. Dla Amazonu miałaby to być łatwa droga do zbudowania nowej, dochodowej serii, a jednak film, który miał mieć swoją premierę na Boże Narodzenie 23, czyli jak się łatwo domyśleć, już pół roku temu, wciąż nie został światu pokazany. Premiera planowana jest teraz na listopad 24, a dlaczego? Już wam mówię. Amazon oficjalnie twierdzi, że Red One został opóźniony przez ubiegłoroczne strajki. Jednak The Wrap przedstawia zupełnie inny obraz sytuacji. Zdaniem portalu winę ponosi Dwayne Johnson, który w czasie prac nad widowiskiem zachowywał się całkowicie nieprofesjonalnie. Potrafił pojawić się na planie 7-8 godzin spóźniony. Ciekawe, czy jakbym ja albo ty pojawili się w pracy 8 godzin później, co by na to powiedział szef. Co zmuszało ekipę do przestojów lub dwojenia się i trojenia, by tylko coś nakręcić bez udziału aktora. Czasami jednak wszyscy na planie woleli, by się w ogóle na nim nie pojawił, ponieważ był zupełnie nieprzygotowany. The Wrap twierdzi, że Dwayne Johnson w pełni wykorzystał fakt, że nad projektem czuwali producenci o niewielkim doświadczeniu. Nie potrafili wziąć w ryzy gwiazdora i pozwolili mu wejść sobie na głowę. Zdarza się. W efekcie budżet produkcji nabrzmiał do kwoty normalnie zarezerwowanej dla największych kinowych widowisk z popularnych franczyz. The Wrap twierdzi, że koszt Red One przekroczył 250 milionów dolarów. Jak to się dzieje? Pomyśl o tym w ten sposób, że masz już wszystko napisane, rozpisane, ok, budżet załóżmy jest 100 milionów dolarów, a tutaj nagle okazuje się, że trzeba zrobić kolejny dzień zdjęciowy i kolejny, więc trzeba zapłacić dodatkowo innym aktorom, trzeba zapłacić, no co tutaj mówić, oświetleniowcom, osobom od kostiumu, od cateringu i tak dalej, i tak dalej. Tego rzeczywiście jest całe mnóstwo. The Wrap twierdzi, że Dwayne Johnson w pełni wykorzystał fakt, ale to już czytałem. W efekcie budżet produkcji wzrósł do 250 milionów dolarów. Przedstawiciele Amazonu MGM Studios kategorycznie zaprzeczają rewelacjom The Wrap i twierdzą, że Dwayne Johnson jednak był profesjonalny w każdym celu. Choroba jasna. Portal z kolei twierdzi, że swoją historię potwierdził u kilkunastu osób, które pracowały przy filmie Red One. Można powiedzieć, że ciężko w to uwierzyć, no bo rzeczywiście Dwayne Johnson wydawałby się być dosyć zawodowym aktorem, facetem, którego się rzeczywiście postrzegany jako kolesia, który będzie na czas, a poza tym nie jedna seria, przecież wiemy, że pomagał i w Szybkich, i Wściekłych, i tak dalej, w Jumanji też, więc miałem nadzieję, że rzeczywiście, że będzie coś więcej, będzie zawodowo, ale niestety tak to się czasami zdarza, że w Hollywood gwiazdorzą, oczywiście, że tak, a jeżeli ty chcesz być na bieżąco, to daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, a my lecimy dalej, bo czas to pieniądz i dokładnie o tym wiedzą w Hollywood. Carla Giugini, mam nadzieję, że dobrze wymawiam, ale niech będzie Carla Giugino jako Vivien Leigh. Co wiemy o The Florist? Biografii gwiazdy przeminęło z wiatrem. To jest akurat artykuł w Variety.
Trwają przygotowania do filmowej biografii Vivien Leigh, gdy gwiazdy przeminęło z wiatrem, a także filmu Tramwaj zwany Pożądaniem. W legendarną aktorkę wcieli się Carla Gugino. Biografię Vivien Leigh zatytułowaną The Florist, czyli można powiedzieć florystka, wyreżyseruje Nick Sandow. Autorem scenariusza jest Jason Bartok. Inspiracją dla tego jego tekstu były stare listy miłosne aktorki. Akcja filmu toczy się będzie w latach 60., gdy Lee przygotowała się do występów wystawianej na Broadwayu przez Johna Gielguda sztuce Iwanow na podstawie sztuki Antoniego Czechowa. Aktorka zmagała się wówczas z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi. Nie mogło być bardziej podekscytowana możliwością zgłębienia kobiety tak złożonej, pełnej sprzeczności i fascynującą, jaką była Vivien. Gdy tylko przeczytałem scenariusz, wiedziałem, że The Florist to podróż, którą muszę się wybrać, skomentowała Carla, która zagra legendarną aktorkę. A kim była Vivien Leigh? Proszę bardzo. Vivien Leigh zdobyła rozgłos za sprawą roli Scarlett O'Hary w Przeminęło z wiatrem. Przyniosła jej ona pierwszego w karierze Oscara. Drugą statuetkę odebrała za występ w Tramwaju zwanym Pożądaniem. W jej filmografii znajdziemy również takie tytuły jak Pożegnalny walc Mervina Leroya, Lady Hamilton Aleksandra Kordy, widowisko historyczne Cezar i Kleopatra, Anna Karenina i Juliana Daviera, a także Statek szaleńców Stanleya Kramera. A skąd znamy Carlę? Proszę bardzo. Znana jest przede wszystkim z filmów i z seriali Mike'a Flanagana. Wystąpiła w grze Geralda, Nawiedzonym domu na wzgórzu i Nawiedzonym dworze w Bly, Nocnej mszy, a ostatnio w Zagładzie domów Asherów. W jej CV znajdziemy też rolę w filmach Roberto Rodrigueza, Sin City, Miasto Grzechu, Ridleya Scotta czy Znaka Snydera. Na uwagę zasługują też jej role w akcyjniaku San Andreas z Dwaynem Johnsonem oraz serialach Californication, Miasteczko Wayward Pines i Kompania dziewczyn. No rzeczywiście trzeba przyznać, że aktorka ma jak najbardziej, doświadczenia może niewiele, ale jak najbardziej zachowuje się i wygląda dobrze. Czy to będzie ciekawa sprawa? Zobaczymy. Ostatnimi czasy te biografie nijak się mają. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej, tym razem będzie ciekawiej. A tutaj widzę, że cały czas się wyświetlał nowy ksenomorf. No więc skoro tak to jest, to pogadamy teraz o ksenomorfie. To jest artykuł akurat Bloody Disgusting. Oto nowy ksenomorf. 45 lat temu narodziła się legenda. Do kin wszedł bowiem kultowy dziś film Obcy, 8 pasażer Nostromo w reżyserii Ridleya Scotta. Za kilka miesięcy do kin trafi nowy film z cyklu Obcy Romulus. Ostatnio w sieci pojawiło się nowe zdjęcie, którego ujawnia wygląd kosmicznego drapieżcy. Romulus w tytule filmu to nazwa dryfującego wraku stacji badawczej korporacji Weyland-Yutani. Bohaterami są przymierzający kosmos grupa osób specjalizujących się w odzyskaniu cennych elementów porzuconych stacji, statków kosmicznych i innych artefaktów. Romulus jest dla nich łakomym kąskiem. Za późno jednak orientują się, że to śmiertelna pułapka. Tak rozpoczyna się dramatyczna walka o przetrwanie. Znamy to oczywiście z poprzednich filmów o Obcym. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Do sieci trafiło właśnie zdjęcie, które przedstawia ksenomorfa z widowiska Obcy Romulus. I tutaj, proszę bardzo, to jest to zdjęcie. Powiększymy jeszcze. Wygląda dosyć ciekawie. Tym bardziej, że reżyser Fede Alvarez powiedział, że on stawia na efekty praktyczne, nie na komputerowo generowane efekty, gdy możemy rzeczywiście ich nie potrzebować. Za reżyserię odpowiedzialny jest fan serii, jak mówiłem wcześniej, Fede Alvarez. Stworzył on opowieść, która rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami znanymi z filmu Obcy, 8 pasażer Nostromo Ridleya Scotta, a Obcy decydujące starcie Jamesa Camerona. Reżyser ujawnił nawet, co go zainspirowało do zrobienia Obcego. To scena usunięta z filmu Camerona Obcy decydujące starcie przywrócona jest w późniejszych wydaniach, w której widzimy dzieci bawiące się na korytarzach kolonii. Pomyślałem wtedy, wow, jakby to było być tymi dziećmi dorastającymi w kolonii, która potrzebuje jeszcze 50 lat terraformacji, wspomina reżyser. Pamiętam, jak wtedy pomyślałem, że jeśli kiedyś będę mógł opowiedzieć historię w tym świecie, to będzie to opowieść o tych dzieciakach, kiedy będą miały 20 parę lat. No i rzeczywiście jak na razie wszystko wygląda bardzo interesująco, jeżeli chodzi o nowego ksenomorfa. Jestem zaintrygowany tą produkcją. Oczywiście, że tak, recenzja będzie, chociażby omawiałem już poprzednie filmy w cyklu potworne filmy, bo rzeczywiście Obcy to jest potwór, i jak najbardziej tak to oczywiście musiało być.